Witam wszystkich i zapraszam do zapoznania się z kolejną porcją polskich gier. Zacznijmy od tytułu Piknik na ZX Spectrum. Gra została stworzona przez Grahama Ramsdena oraz Romana Poznańskiego i opublikowana jako listing w drugim numerze magazynu Bajtek w roku 1985. Listing to wydruk kodu źródłowego zamieszczonego w książce lub czasopiśmie, dzięki czemu każdy mógł sobie odtworzyć program jednocześnie ucząc się podstaw programowania. Treść gry brzmi następująco: cichy, spokojny piknik. Nagle nadchodzą okrutne mrówki i kradną twoje owoce. Są bardzo silne, 4 mrówki same zaniosą owoc do swojej kryjówki. Rozdeptaj je, bo nic ci nie zostawią. I w ten sposób poznajemy fabułę. Sama rozgrywka wygląda następująco. Kierujemy nogą na górze ekranu i naciskając odpowiedni przycisk staramy się zgnieść nadchodzące mrówki, gdyż, jak instrukcja nas informowała, przepuszczone 4 owady oznaczają stratę owocu. Sama produkcja okazuje się być ubogą wersją gry wydaną na konsolę Atari w 1984 roku pod tytułem Wumper Strumper. Niezależnie od tego, czy trafimy czy nie, naszym oczom ukaże się fioletowy motyl, który uniemożliwia deptanie w tym samym miejscu. Gdy jednak przez nieuwagę zaatakujemy motyla, to automatycznie tracimy owoc. Kolejna pozycja to gra autorstwa Wojciecha Białka pod tytułem Bzzz z roku 1986 na ZX Spectrum. Zasady rozgrywki są oparte na grze Tron z roku 1982, a właściwie na jednym z trybów produkcji zwanym Light Cycles, a wyglądają one następująco. Gracz ma za zadanie tak pokierować swoim pojazdem, by nie spowodować kolizji ze ścianą i jednocześnie przyczynić się do błędu przeciwnika, a pomóc może mu w tym ciąg linii pozostawionych po sobie, które tworzą ścianę. Proste i zarazem angażujące. Gra daje nam do wyboru, czy chcemy zagrać sami przeciw komputerowi, czy też drugiemu graczowi. Prócz tego możemy zmienić szybkość tempa rozgrywki. Różnice w ustawieniu szybkości są diametralne. Podczas gry możemy w prawym dolnym rogu zobaczyć stopniowo zwiększającą się stawkę, która w przypadku kolizji wędruje do puli punktów gracza, który utrzymał się przy grze. Starcie kończy się w momencie przekroczenia bariery 1000 punktów. Ostatnią grą, jaką wam przedstawię, jest produkcja Andrzeja Pustówki pod tytułem Najeźdźcy z kosmosu z roku 1985, wydaną na konsolę Atari. Najeźdźcy z kosmosu zostali stworzeni w edytorze pod tytułem The Arcade Machine, wydaną przez Brother Band Software w roku 1982. Jest to uboga wersja gry Space Invaders z 1978 roku, ale posiada w sobie parę ciekawych elementów. Każdy poziom różni się tu nie tylko pod względem ilości obcych, ale też pewnymi zasadami w rozrywce. Dla przykładu, na pierwszym i drugim poziomie nasz statek porusza się i strzela szybko. Na trzecim pociski mogą być sterowane. Niektórzy przeciwnicy są bardziej wytrzymali oraz strzał można oddać tylko raz do momentu kolizji bądź wydostania się poza ekran, a na czwartym poziomie nasz statek porusza się bardzo wolno. Na 5. poziomie zaś można pomyśleć, że zabawa skończyła się z powodu absurdalnego poziomu trudności, gdzie pojazd porusza się tak wolno, że nie ma możliwości ucieczki w ostatniej chwili przed atakiem i każdego przeciwnika trzeba trafiać około 3 razy. Strzelić można jednocześnie tylko raz, ale z tymi ograniczeniami można by było sobie dać radę, gdyby gra nie miała ograniczenia czasowego. Migający napis Ships oznacza, że czas dobiega końca, a gdy to się stanie, automatycznie musimy zacząć zabawę od początku.
Dziękuję wam serdecznie za uwagę, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że epizod wam się podobał i widzimy się już w następnym zestawieniu polskich gier komputerowych. Trzymajcie się, pa pa!